Cześć. To, co tutaj widzicie, to kabura na narzędzia do mycia okien. No i ona przyspiesza pracę nawet kilkukrotnie. Część z Was ją dobrze zna, a część z Was nie. No i ten materiał będzie poświęcony właśnie samemu temu narzędziu, w jaki sposób ono przyspiesza pracę, w jaki sposób ono działa. No i dodatkowo omówimy tutaj dwie nowe propozycje od Makera i od Richita. Zapraszam do obejrzenia materiału. Kaburę już widzieliście wielokrotnie na materiałach, ale dla przypomnienia mieści ona kilka narzędzi i dzięki temu, że mam tutaj te narzędzia, to mam do nich szybki dostęp. Czyli na przykład jak stoję na drabinie, czy nawet jak chodzę i jest dużo, nie wiem, pomieszczeń, dużo okien do umycia obok siebie, no to mam te narzędzia zawsze przy sobie. Czyli robię pach i myję, nie? I teraz odkładam, sekunda i znowu sekunda i myję, nie? Mogę zmienić na ściągaczkę. To też trwa ułamek sekundy ta zmiana. Pach, zmieniam. Podoba mi się bardziej ta myjka, no to ta myjka i myję, nie? Wracam. Tutaj mam jeszcze miejsce na skrobak. Adrian, gdzie masz skrobak? O, niech będzie taki. Potrzebuję coś zeskrobać, to mam tu skrobak. Pach, od razu jest. Wraca. Nigdzie nie muszę nic szukać, nie? To jest mega wygodne, duże narzędzie. Jeżeli pracujecie na drabinie, no to nie wiem, niektórzy sobie wtykają gdzieś tam w tą drabinę, tą ściągaczkę, z myjką wychodzą, kapiącą, ściereczki mają gdzieś tu po kieszeniach poupychane. Nie, tak nie robimy generalnie, przynajmniej docelowy stan każdej osoby, która profesjonalnie myje okna jest taki, że ma tą kaburę, no i ma też tutaj inne oczywiście narzędzia przy tym pasie, ale o tym może nie dzisiaj. Dzisiaj skupiamy się stricte na kaburze. Także jeżeli musicie chodzić po te narzędzia, schodzić gdzieś na dół z drabiny, odkładacie je w jedno miejsce, idziecie w drugie miejsce, znowu musicie po coś wracać, to wszystko zajmuje czas. No i po prostu w ciągu dnia może to być nawet, jeżeli nie wiem, na przykład wchodzicie na drabinę, moczycie okno, schodzicie z drabiny, macie ściągać ściągaczką, no to może zająć nawet 2 razy tyle albo 3 razy tyle czasu, co normalnie, gdybyście mieli te narzędzia szybko tutaj dostępne przy sobie, nie? No więc jest to taka podstawa dla osób, które po prostu chcą profesjonalnie myć okna. No dobra, to jest kabura moja ulubiona, do tej pory przynajmniej. Moerman 2.0, która mieści też dużo narzędzi, jest szersza, więc jest bardzo tutaj stabilna, nie buja się na boki. Szczerze ją polecałem też w innych materiałach i dalej ją polecam, nie zmieniam zdania. Natomiast przyszły do nas ostatnio dwie ciekawe propozycje. Jedna super droga, druga za niecałą połowę ceny. No i czym one się różnią, jak one działają w praktyce i czym się różnią od tego, co pokazywaliśmy do tej pory. No to sprawdźmy. Zacznijmy może od Richita. Jest to, jak widzicie, większa propozycja niż Maker. Jest też cięższa. Może od razu jest ważne, żeby mieć porównanie. To jest Richit. A tutaj mamy Makera, który jest na pewno lżejszy w praktyce. Jakie to ma znaczenie? No po prostu cały dzień pracujecie z tą kaburą, więc im generalnie wam lżej przy pasie, tym lepiej. No ale też, no powiedzmy, nie jest to duża różnica, nie? Zależy, ile jeszcze na innych narzędziach tutaj dopakujecie, nie? Jeżeli zależy wam na zbijaniu wagi, no to Maker tutaj jest lżejszą propozycją, nie? Jeśli chodzi o materiał wykonania, tutaj to jest taki mocno sztywny materiał, no i ona jest jakby oklejona takim materiałem, który jest wodoodporny, nie? To jest naprawdę sztywny materiał, ja go teraz próbuję z całej siły zgnieść i jakby nie idzie, nie jest to taki plastik aż jak to, ale jest to taki sztywny materiał oklejony, natomiast jeśli chodzi o to już jest bardziej miękko, nie? Tutaj to jest już coś trochę innego, dużo bardziej miękkie, no i ten taki materiał wodoodporny jest tu wyścielony jakby w środku, nie? Tutaj jest taką arakordurą, nie wiem, czy znacie taki materiał, ja gdzieś tam go kojarzę, więc to jest gdzieś coś w ten sposób, coś jak na takich plecakach, nie wiem, turystycznych, mniej więcej to jest podobnego typu materiał, fajnie pomarańczowy, fajnie się świeci, jak niektórzy lubią, takie świecące. No dobra, koniec o materiałach, z czego to jest wykonane. Sprawdźmy teraz, jak to się tutaj montuje do pasa. Tu jest taki duży klips wysuwany. Całkiem to jest ciekawie, porządnie tutaj wykonane.
No i jego musimy jakby wsunąć na pas, nie? Czyli ja muszę w ogóle zdjąć to, co mam. Nie jest to takie szybkie. Też tutaj mały minusik pewnie z tego powodu. Muszę go tutaj wcisnąć, tylko żebym go wcisnął w dobrą stronę. No i wylazł nam na pad Ungera. I co, wjeżdżamy tutaj taki zawias. Hop, i jest. Bardzo fajnie się tu opiera. Czuję, że mam coś porządnego przy pasie. To wrzućmy do tego teraz narzędzi. Ja już to trochę testowałem i ogólnie wam powiem, że jak ten mieści 2 myjki, to żadna z tych 2 myjek nie mieści. Myjka plus Lactate tu wchodzi, ale 2 myjki osobno są ciasno i jakby wyjmując je nawzajem to nie działa. Zresztą mogę wam pokazać. Dość ciasno, nie? Tutaj jakby wyjęcie tych myjek jest niefajne, więc raczej 2 myjki odpadają, ale też rzadko takie rozwiązanie jest potrzebne. Tutaj jedna ściągaczka bez problemu, druga bez problemu. Jest to takie bardziej wrzucane, nie ma takich przegródek dedykowanych. Czy to jest wada? Chyba nie, moim zdaniem. Używałem jej niedługo, 1 dzień dosłownie, na razie, bo jest to nowość, ale nie poczułem, żeby to było wadliwe. One sobie tak wpadają, tu się bez problemu też można ją wrzucić, nawet z odległości, jakby jest do tego cały czas dostęp, nie? No i co możemy tu jeszcze wrzucić? Tutaj macie taki pasek, można ściągaczkę do ram sobie tu wrzucić. To tego nie ma, nie? Tutaj zauważcie, możecie sobie gdzieś sami coś tam podorabiać, ale to generalnie tego nie ma, nie? Ja to zawsze tam nosiłem z tyłu, więc to jest ciekawe. Tu mamy jeszcze jedną przegródkę, na przykład na pędzel lub coś, nie wiem, jakieś zapasowe listwy. No dużo opcji. Tu jest jeszcze jedna przegródka, też można coś tu wrzucić, nawet ściereczkę, więc fajnie. No i co, od razu ją porównując do Makera, może ja sobie przyczepię go z drugiej strony, no to co, tutaj mamy oczywiście wygodniejszy dużo ten klips do montażu, bo robię tylko tak i pach, jestem. Więc tutaj to działa. I tu jest, zwróćcie uwagę, inna, nie tego samo to do wycięcia. No i tutaj co, no jest bardzo podobnie, jest tak krótsza taka bura, więc tutaj na pewno 50 ściągaczka jeszcze bez problemu nam wejdzie, 55 pewnie też. Tutaj maksymalnie 45. Chodzi o długość listwy. Pach, ściągaczki pasują, no i tak samo jest z frontu, też taka kieszonka, tylko bardziej płytka. Widzicie, tutaj tyle mi wchodzi ten pędzel. No i mam też w opcji tutaj takie taśmy, jak widzicie. Co Maker ma, a ten nie ma, no to wylewanie wody. Tak, otwieram i mogę tutaj wylać wodę z tego miejsca, zamknąć z powrotem. Tyle. Więc tutaj też nie ma takiej klamry, no ale oni to rozwiązali w ten sposób, że tu ja robię tak, wylewam i tyle, nie? Woda się zbiera, no bo nam kapie z myjki, więc co jakiś czas trzeba tą wodę wylać. No i co tutaj jeszcze jest ciekawe, nawet bardzo, moim zdaniem, do Makera dorzucają taki ciekawy bardzo aluminiowy przedmiot. Ciekawy jestem, czy wiecie już o co chodzi. Wsuwa się go tutaj. Po co on jest? Po to, żeby nam taka bura nie opierała się bezpośrednio o nogę. No bo jeżeli robimy różne skłony, czy idziemy gdzieś, no to powiedzmy ona się nam tu haczy o kolano, nie? I tak trochę się buja, trochę się czasem wywraca. W ten sposób te przyrządy są bardziej pochylone w moją stronę, nie spierają mi się tak mocno o nogę, więc nawet jakby gdzieś tutaj coś lało się po tej kaburze, to się nie leje mi na nogę, tylko mi się leje właśnie tu na zewnątrz i skapuje sobie tutaj. No więc fajny, dodatkowy gadżet dorzucony. W tym przypadku już chyba nie da się tej nogi zmoczyć, nie? Jak pracowaliście kiedyś z kaburami, to wiecie, że jak się tutaj tą myjkę wsuwa, to się tutaj ociera ta myjka i tutaj nam leci woda. No to w tym przypadku już chyba ona sobie leci, ale już w ogóle jest taki dystans od nogi, że nie ma szans, żeby ona była mokra, nie? Więc no mi się przynajmniej nie zmoczyło, jak ją chwilę testowałem. No więc tutaj super, nie? Dobra, no spróbujmy jeszcze ją tutaj faktycznie coś umyć tym zestawem. Są one bardzo podobne ogólnie, poza tym, że waga, wiadomo. Dobra, powtóreczka, szybka.
No to myjka, wyciągam, jeden róg wrzucam, zamieniam na ściągaczkę. Tu jak na przykład mam tu. I tutaj dolny rant chcę ściągnąć, wyjmuję to, ściągam. Przykładowo, jeśli mam tu jeszcze skrobak, no to tak samo mogę wyjąć skrobak, skrobię, wrzucam tu albo tu, nie? Jak wolicie. No z tym, że jeżeli tutaj akurat przy skrobaku, no to będziecie z tego, nie będziecie zakładać zabezpieczenia na ostrze, no to gdzieś tam pewnie się wam ponacinają te elementy tej kabury, nie? Więc tutaj już zależnie od tego, jakie macie preferencje co do eksploatacji swojego sprzętu, nie? Także no taka jest pojemność tej kabury, takie są ich cechy. Moim zdaniem, tak na szybko, jak mam ocenić, no to jest to jakby level wyżej względem tego. W praktyce, no ja mam zajawkę, żeby z tego po prostu korzystać. Musiałbym pokorzystać dużo dłużej, żeby się tak wypowiedzieć, czy na pewno to jest warte swojej inwestycji. Na pewno mi się podoba to, że mogę tutaj wrzucić to, nie? Bo tego nie miałem i to mi przyspieszy pracę, bo wcześniej szukałem gdzieś tam w torbie tej ściągaczki, a tak to mam ją tutaj, nie? Więc to na pewno duży plus, nie? A tak to no kabura, level wyżej, dodatkowe aspekty, no i fajny też design, nie? Zadecydujcie, czy to jest dla was, czy to dobra inwestycja. Linki do produktów i ceny w opisie, także tam możecie sobie to obadać. Dzięki za dzisiaj, dzięki za obejrzenie. Zapraszam do dzielenia się też waszymi opiniami na temat tych kabur czy innych kabur w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!